Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu nowej Hondy Civic Type R. Na początek historia. Pierwszy Civic Type R został zaprezentowany w 1997 roku i był oparty na szóstej generacji Civica o kodowym oznaczeniu EK9. Wolnossący silnik 1.6 generował niesamowite jak na tamte czasy 185 koni. Niestety ta generacja nie była dostępna w Europie. Na stary kontynent dotarł dopiero następca, czyli EP3, pokazany w 2001 roku, z również wolnossącym silnikiem, tym razem dwulitrowym, który w podstawie generował 200 koni. Kolejna odmiana Civica, Type R, została zaprezentowana w 2006 roku i wzbudziła sporo kontrowersji. Otóż CTR FN2 posiadał również dwulitrowy silnik, nieco zmieniony względem poprzednika, jednak posiadał niemal tyle samo mocy, bo w podstawie 201 koni. Czyli przyrost o 1 koń. Dodatkowo nowy Civic był cięższy, przez co w bezpośrednim starciu na torze walka była bardzo wyrównana. Co ciekawe, w tej generacji po raz pierwszy Honda zaprezentowała Type R w odmianie sedan. Jednak to następca modelu FK2 był prawdziwym przełomem w historii całej Hondy. Zaprezentowany w 2015 roku nowy Civic Type R posiadał bowiem po raz pierwszy w swojej historii turbo doładowany silnik o pojemności 2 litrów oraz 5-drzwiowe nadwozie. Samochód posiadał aż 310 koni, co czyniło go jednym z najmocniejszych przednionapędowych aut na rynku. Nowy model, przed którym właśnie stoję, to generacja FK8, którą zaprezentowano w tym roku, czyli zaledwie 2 lata po premierze poprzedniego Civica Type R. Tutaj historia jakby zatacza koło, bowiem wydawać by się mogło, że producent chce popełnić ten sam błąd jak z generacjami EP3 i FN2, zwłaszcza, że nowy Type R ma tylko 10 koni więcej. Jednak zanim skupię się na kwestiach mechanicznych, porozmawiajmy przez chwilę o wyglądzie. Nowy Civic ma znacznie inne proporcje, bowiem jest niższy, szerszy i znacznie dłuższy, bo o ponad 14 cm. Dzięki temu przód tego samochodu wygląda agresywnie jak nigdy, nawiązując nieco do nowej sportowej Hondy NSX. Tył jest za to mocno kontrowersyjny, zwłaszcza, że odmiana Type R ma aż 3 rury i to zamontowane centralnie. W zasadzie to niektórzy mówią o 2,5, bowiem ta środkowa jest nieco mniejsza od pozostałych. Podobne układy wydechowe montowano kiedyś w Ferrari w tak kultowych modelach jak F40 czy 458 Italia. Jedną z kolejnych znaczących różnic jest rozmiar kół, bowiem nowy CTR ma monstrualne, bo aż 20-calowe koła, poprzednik miał tylko 19-calowe kółka. Pod względami praktycznymi odmiana Type R nie różni się od zwykłego Civica praktycznie niczym. Bagażnik, pomimo że auto jest większe od poprzednika, ma tylko 1 litr więcej. A wszystko to przez zastosowanie innego zawieszenia, które uniemożliwiło wygospodarowanie dodatkowej dziury w bagażniku. Tak jak to miało miejsce w poprzedniej generacji. Również z tyłu nie znajdziemy już Magic Seats, czyli podnoszonych do góry foteli. Nie ma tego rozwiązania, ponieważ bak paliwa został przeniesiony spod przedniego fotela pod właśnie tylną kanapę. Choć to przyniosło również zalety, takie jak dużo lepsza pozycja za kierownicą. Wiele osób jeżdżących poprzednim Type R-em czy poprzednim Civiciem skarżyło się na zbyt wysoką pozycję. Teraz już tego problemu nie ma. Co więcej, producent zamontował fotele, które mają nieco płytsze siedzisko, stąd też łatwiej się do auta wsiada i nie trzeba aż tak wysoko podnosić nóg. Deska rozdzielcza jest kompletnie inna niż w poprzedniku. Zniknął dwupoziomowy układ zegarów, który zastąpił jeden w pełni cyfrowy. Nie miałbym z tym żadnego problemu, bowiem jakość wyświetlacza jest bardzo dobra, wszystko jest czytelne, nawet w dużym słońcu. Nowy Type R posiada mnóstwo dodatkowych informacji, jak przeciążenia, stoper, lampki pomagające zmieniać bieg w odpowiednim momencie, czy pokazuje jak mocno dmucha nasze turbo lub jak mocno wciskamy hamulec. Niestety, ale producent zapomniał o jednym wskazaniu, które było w poprzedniej generacji i które w moim odczuciu jest bardzo ważne, jeśli auto ma być przeznaczone na tor. Nie ma wskaźnika temperatury oleju. Przecież nawet Skoda Rapid ma takie wskazania. Kolejny minus to elektroniczny ręczny. Ponownie, w aucie, które ma być na tor, to nie do pomyślenia. Poza tym wnętrze jest bardzo dobrze wykonane i z niezłych plastików. Type R jest też bardzo bogato wyposażony i w porównaniu do konkurencji tutaj dostaniemy niemal wszystko już w standardzie. Nowość, która się pojawiła względem poprzednika, to dodatkowe tryby jazdy. W poprzedniej generacji FK2 mogliśmy jedynie aktywować Plus R. Tutaj auto domyślnie odpala się nam w sport, a my możemy przełączyć w komfort lub właśnie w Plus R. Różnica jest w reakcji na gaz oraz sztywności zawieszenia. Poprzednia generacja w Plus R to był prawdziwy hardkorowiec, którym podczas jazdy czuliśmy jak przejeżdżamy nawet po liściu. Zresztą, nawet w zwykłym domyślnym trybie Type R FK2 był sztywny. Najnowsze wcielenie FK8 nawet w Plus R nie jest tak sztywne jak poprzednik w zwykłym ustawieniu. I to pomimo większej, bo aż 20-calowej felgi. To ma oczywiście plusy podczas jazdy. Autem da się w końcu jeździć na co dzień i ta jazda nie męczy. Fakt. Pozostaje jeszcze nieco denerwujący, dudniący pogłos wydobywający się z rur.
Swoją drogą, oba auta brzmią identyczne. I to zarówno z tyłu, jak i pod maską, gdzie mocno słychać zawór upustowy, tzw. blow-off. A skoro jesteśmy przy silniku, to pod maską jest ta sama jednostka, co w poprzedniej generacji, czyli 2-litrowa rzędowa czwórka wspomagana turbo. Kodowe oznaczenia silnika to K20C1. W Europie jednostka generuje 320 koni, czyli o 10 koni więcej niż poprzednik. Na rynku amerykańskim moc jest dokładnie taka sama jak w FK2, czyli 310 koni. ...320 koni pod maską pozwala według producenta katapultować Civica do pierwszej setki w czasie 5,7 sekund, a nam udało się nawet uzyskać o 0,1 sekundy lepiej. Oczywiście, to nie są czasy powtarzalne, ale wahają się maksymalnie do pół sekundy. Manualna skrzynia biegów plus walka o trakcję robi swoje. Trzeba przyznać, że ten silnik Hondy z turbo jest fantastyczny. Samochód zbiera się niemal z każdego biegu, a po przekroczeniu 2000 auto idzie jak wściekłe. I co ciekawe, obroty można podkręcić niemal do 7000. Ja wiem, że stare wolnosące Hondy kręciły się wyżej, ale nie dorównują osiągami niestety do pięt. Jeśli chodzi o spalanie, to cóż, 12 litrów to absolutne minimum w mieście. Na trasie za to nie szalejąc da się zejść do 8 litrów. Wyniki takie same jak u poprzednika. Zresztą nie tylko spalanie jest takie same, również przyspieszenie. Civic Type R FK2 oraz nowy Type R FK8 przyspieszają niemal jak bliźniaki. Różnice widać tylko na zmianie biegów. Nowa generacja ma nieco inaczej zestopniowane przełożenia, stąd też momentami FK8 na chwilę zostaje, po czym od razu wraca. Również hamulce obie generacje mają takie same. Główna i jedyna tak naprawdę mechaniczna różnica to zmienione zawieszenie tylne. Od teraz Honda Civic ma z tyłu wielowahacz, a nie belkę skrętną. To oznacza lepszy komfort i w teorii większą stabilność oraz mniejsze nurkowanie nadwozia. Specjalnie mówię w teorii, bo nie będąc kierowcą zawodowym, ciężko dostrzec te różnice. Ale skoro nowy Type R poprawił rekord poprzednika z zielonego piekła o 6 sekund, to w takim razie zawieszenie musi nieco pomagać, bo osiągi ustaliliśmy, że są niemal identyczne. Byłbym zapomniał. Jeszcze jedna ważna różnica, którą posiada nowy Type R, czyli Rev Matching. Pokrótce jest to system, który wyrównuje obroty silnika i skrzyni biegów poprzez dodanie gazu tuż przed zmianą biegów. Normalnie każdy kierowca rajdowy robi to manualnie, kopiąc delikatnie gaz przed zmianą. W nowym Type Rze jest to system automatyczny i działa fantastycznie. Nie wiem, czy to słychać na filmie, ale redukcja w tym aucie nie wiąże się z żadnym szarpnięciem czy zbędnym zblokowaniem kół. Samochód odwala za nas nieco roboty. Piękna sprawa. Skoro już jesteśmy przy skrzyni biegów, to warto wspomnieć o bolączce poprzedniej generacji Type R, czyli o blokującej i zgrzytającej skrzyni biegów. Niestety, każdy Type R FK2, którym jeździliśmy, a były ich dokładnie 3 sztuki, zgrzytał na którymś biegu lub kompletnie nie pozwalał zredukować np. na 4. bieg. Problemem okazuje się wydech, a dokładnie rura przelotowa downpipe, która podgrzewa, a nawet przegrzewa płyn w wysprzęgliku. W rezultacie układ się zapowietrza, przestaje odpowiednio wysprzęglać i może doprowadzić do niepoprawnego działania synchronizatorów. Rozwiązaniem jest zamontowanie osłony termicznej wydechu oraz wymiana oleju w układzie sprzęgla na DOT4 Motula. Niestety czasem nawet takie rozwiązanie na dłuższą metę nie pomaga. A jak to się ma do nowej generacji? Cóż, w moim odczuciu skrzynia biegów pracuje z dokładnie takim samym skokiem i siłą, poza pierwszymi 2 biegami, które minimalnie delikatniej wchodzą. Nie ma też metalicznego dźwięku kliknięcia przy zmianie biegów, które występowało u poprzednika. Podczas kilku dni testów, które były naprawdę intensywne, nie obserwowaliśmy problemu ze skrzynią. Jednak jak poinformował nas jeden z czytelników, który kupił nowego Typera i w jego egzemplarzu po przejechaniu zaledwie 700 km pojawił się problem z redukcją z 4. na 3. bieg. Co więcej, przeczesując amerykańskie fora, można znaleźć kilka podobnych przypadków, a to oznacza, że nowy Type R może mieć dokładnie ten sam problem ze skrzynią co poprzednik. Aha, i nowy Type R ma tą samą metalową gałkę zmiany biegów,
która w zimie odmraża nam ręce, a w lecie potrafi poparzyć. Cóż, wychodzi na to, że skoro auto nie maltorowe, to i rękawiczki trzeba zawsze mieć nałożone. Sama jazda nowym Civiciem Type R to sama przyjemność. To najlepsze i najszybsze przednionapędowe auto, jakim miałem okazję jeździć. Trakcja dzięki mechanicznej szperze jest fantastyczna, a układ kierowniczy pracuje dokładnie tak jak powinien, sztywno i z dużą precyzją. Do tego te fantastyczne międzygazy. Wspaniałe auto. Jest to jednak nieco inne auto niż poprzednik i wydaje się mieć inne przeznaczenie. Poprzedni Type R FK2 był zaprojektowany jako samochód torowy, który niestety w codziennej eksploatacji potrafił nieźle dać w kość. Nowy FK8 jest lepszym autem na co dzień, ale nie jest już tak dobry na tor. Brakuje chociażby zwykłego ręcznego czy temperatury oleju. Cóż, historia lubi się powtarzać. Porównajcie sobie generacje Type R, EP3 i FN2.